Na początku była ciemność. Nagle rozświetlił ją wybuch, z którego narodziły się wszechogarniający czas, przestrzeń i materia. Codziennie odkrywamy coś nowego, fascynujące zjawiska i śmiertelne zagrożenia naszego wszechświata. Próbując odkryć tajemnice kosmosu, naukowcy doszli do zaskakującego wniosku. By zrozumieć odległy kosmos, trzeba poznać świat w skali mikro, najdrobniejszą strukturę materii, która stanowi podstawę wszystkiego, co nas otacza. Zmniejszając się miliardy razy do poziomu atomów i jeszcze subtelniejszych obiektów, dotrzemy w nieznane. Wkraczając do mikroświata, odkrywamy dziwne i niepojęte zjawiska. Twory w mikrokosmosie są za małe, by je ujrzeć przez najlepszy mikroskop, ale kryją sekrety wszechświata. Żeby zrozumieć, skąd się wzięliśmy, musimy poznać to zwariowane środowisko. Ruszamy w fantastyczną podróż do nieznanych obszarów mikroskopijnego świata. Kosmos. Tajemnice Wszechświata. Mikrokosmos. Słowo wszechświat kojarzy się ludziom z niezmierzoną przestrzenią kosmiczną, odległościami miliardów lat świetlnych, obiektami obserwowanymi przez radioteleskopy i teleskopy kosmiczne. Myślą o gwiazdach i galaktykach, planetach i innych olbrzymich obiektach. Nad ruchami ciał niebieskich panuje siła ciążenia. Prawa natury uznajemy za powszechne, ścisłe i niezmienne. Istnieje jednak inny wszechświat, niezauważalny, ale rządzący wszystkim, co nas otacza. Zmniejszając się biliony razy, trafimy do tego mikroskopijnego świata. Jego prawa są zupełnie inne, niż dyktuje nam intuicja ukształtowana w świecie o naszej skali. Magia mikrokosmosu zaczyna się, gdy obserwujemy obiekty o wielkości 10-miliardowej metra, czyli atomów. Do opisu osobliwych zachowań w tym świecie fizycy stworzyli zestaw nowych praw ujętych w teorię kwantów. Jej przewidywania są zaskakujące. Niech ta piłka bejsbolowa będzie cząstką elementarną, na przykład elektronem lub fotonem, która nieustannie wyprawia w mikrokosmosie przeróżne cudactwa. Subatomowy odpowiednik piłki może być niewidzialny, przenikać przez materię, znajdować się w wielu miejscach jednocześnie, a nawet cofać się w czasie i wpływać na przeszłość. Jakbym wrzucił piłkę równocześnie na bazę pierwszą i domową, albo zmienił wynik pozornie rozstrzygniętej partii. To pożywka dla fantastyki. Wiemy jednak, że to jest możliwe, przynajmniej w świecie kwantów. Dzieje się tam wiele dziwnych rzeczy. Gdyby naukowcy opanowali mechanizmy tych osobliwych zjawisk, mogliby je wykorzystać w codziennym życiu, rewolucjonizując technikę komputerową i dając możliwość błyskawicznej łączności we wszechświecie. Kluczem do zrozumienia jest splątanie kwantowe. Próbuje się je wykorzystać do celów wojskowych i cywilnych. W fizyce kwantowej zmiana stanu jednego obiektu wpływa na inny, nawet gdy jest odległy o miliony kilometrów.
Oddziaływanie między dwoma obiektami kwantowymi może wywołać ich splątanie. Ich spin, ułożenie i inne parametry zostają powiązane w niezrozumiały dla nas sposób. Pomiar stanu jednego obiektu natychmiast określa stan drugiego. Doświadczenia potwierdziły, że stan kwantowy drugiego ciała jest określany w chwili pomiaru stanu partnerskiego obiektu. Gdy obserwacja jednej splątanej cząstki przypisuje jej spin skierowany w górę, spin drugiej natychmiast przyjmuje zwrot przeciwny. Brzmi to tajemniczo, ale prawdziwie wstrząsające jest to, że splątane cząstki może dzielić odległość miliardów lat świetlnych, a mimo to, mierząc spin pierwszej, narzuca się go drugiej. To dziwne, bo świadczy o przekazaniu informacji natychmiast, z prędkością większą niż światło. Nie rozumiem tego. Nie wiem, czy w ogóle ktoś to pojmuje. Einstein nazwał to upiornym oddziaływaniem na odległość. Splątanie kwantowe to coś więcej niż osobliwość mikroświata, bo zjawisko może wpłynąć na nasze otoczenie. Gdyby naukowcy pokonali podstawowe trudności, powstałby sposób błyskawicznego porozumiewania się na odległość. Oczekuje się, że splątanie kwantowe posłuży do przesyłania informacji z prędkością nadświetlną. Według mnie to niemożliwe, bo przygotowanie i rozsunięcie pary sprowadza problem do prędkości podświetlnych. Ale co ja tam wiem? 100 lat temu nikt nie przypuszczał, że wylądujemy na Księżycu. Splątanie może raczej zrewolucjonizować technikę obliczeniową. Naukowcy mają nadzieję, że magiczne zjawiska mikroświata pozwolą zbudować potężniejsze komputery. Zobaczmy, co on potrafi. W Massachusetts Institute of Technology profesor Seth Lloyd uczestniczy w budowie komputera kwantowego, który operuje kubitami, a nie rejestrami dwustanowymi. W tym laboratorium powstały najlepsze komórki kubitowe na nadprzewodnikach. Stosując je do obliczeń, możemy równolegle wykonać kilka operacji. Komputer robi kilka rzeczy naraz. Może obliczyć 2 plus 2 albo 1 plus 3, wykonując oba działania jednocześnie. Qubit jest w stanie wykonać wiele operacji naraz, co da komputerom kwantowym możliwości nieporównywalne z klasycznymi. Komputery kwantowe dopiero raczkują, są jak tradycyjne z lat 50. Zajmują wielkie pomieszczenia i wykonują jedynie podstawowe działania. Za to mają wielką przyszłość. Fizyka kwantowa jest dziwna, zakręcona i sprzeczna z intuicją. Wykorzystują to komputery kwantowe, licząc w sposób niedostępny dla zwykłych. Największym problemem jest zakodowanie tradycyjnych informacji, ciągu zer i jedynek, które przetwarza komputer na stany kwantowe, które mogą być przetwarzane przez splątane obiekty. Jeśli to się uda, kwantowe komputery odmienią świat. Komputer kwantowy, nawet o małej liczbie kubitów, zdoła złamać wszystkie szyfry użytkowników internetu. Będziemy mogli rozwiązać złożone problemy o niewyobrażalnej liczbie niewiadomych. Na przykład odtworzyć wielki wybuch. Trudno w to uwierzyć, ale osobliwości w mikrokosmosie jest znacznie więcej. Podstawowe doświadczenie fizyki kwantowej ujawnia, że jeden obiekt może być w 2 miejscach naraz.
Ten wniosek zadziwił nawet samego Alberta Einsteina. Badając mikrokosmos, naukowcy odkryli, że rządzą nim niezrozumiałe procesy z naszej perspektywy. W niewyobrażalnie małej skali informacja zapewne może poruszać się szybciej od światła, a sam fakt obserwacji zjawisk wpływa na uzyskany wynik. Zachowanie systemu kwantowo-mechanicznego jest wyraźnie inne, gdy go oglądamy, niż gdy pozostaje w izolacji. To podstawowy wniosek płynący z doświadczenia Younga z dwiema szczelinami. Pierwszy raz przeprowadzono je 100 lat temu. Fotony skierowano na przesłonę z dwiema szczelinami. Światło przechodziło przez nie i padało na ekran za przeszkodą. Przedstawię przebieg tego ciekawego eksperymentu za pomocą piłek bejsbolowych i przeszkody z dwoma otworami. W naszym świecie, gdy piłka wpadnie do któregoś otworu, musi trafić w określone miejsce na ekranie. Mają tylko dwie możliwości. Pokażemy to, wystrzeliwując kolejne piłki z maszyny treningowej. Zobaczymy, co się stanie. Jak widać, piłki trafiały w dwa miejsca na prostej ze szczelin. Tego się należało spodziewać. Na poziomie mikro, wysyłając elektrony, 10 bilionów razy mniejszy od piłek, uzyskamy całkiem inny wynik. Uzyskany obraz byłby naturalny dla fal ulegających interferencji, ale o elektronach myślimy jak o cząstkach. Dlaczego teraz wykazują właściwości falowe? Rezultaty doświadczenia budzą zdziwienie. Przed wysłaniem elektron był cząstką, ale na ekranie pojawił się obraz, jakby równocześnie przeszedł przez obie szczeliny. Czy mikroskopijne cząstki samorzutnie powielają się w locie? Po latach badań naukowcy wciąż nie wiedzą, co się za tym kryje. Zapewne najniezwyklejszą cechą mechaniki kwantowej jest to, że cząstka może znajdować się naraz w wielu miejscach. Elektron odnajduje obie szczeliny i kwantowo-mechanicznie przechodzi przez obie z nich. Fizycy na ogół zgadzają się, że aparat obliczeniowy jest dobrze ugruntowany, a potwierdzone przez pomiar wyniki niepodważalne. Tymczasem podłoże fizyczne jest wciąż tematem dyskusji. By wyjaśnić zadziwiający wynik doświadczenia, badacze śledzili zachowanie pojedynczych elektronów przy przejściu przez podwójną szczelinę. Jak jedna cząstka może przejść przez obie naraz? Badacze dobrze przyjrzeli się dziwnemu zachowaniu elektronów, innych cząstek, fotonów i dowolnych, odpowiednio małych obiektów. Obserwowali nie tylko miejsce padania na ekran, lecz również przejście przez szczeliny. Uzyskali dziwny wynik. Gdy pilnowali szczelin, elektrony zachowywały się jak cząstki i tworzyły skupiony ślad niczym piłki bejsbolowe. Gdy przestano obserwować drogę, elektrony zachowywały się jak fale. Tworzyły obraz interferencyjny podobny do uzyskiwanego w optyce. To, co widzimy, zależy od tego, czy wpatrujemy się, czy nie.
Przy bacznej obserwacji elektrony zachowują się jak piłki, Gdy nie były obserwowane jak fale, ale oba sposoby nie wystąpiły równocześnie. Wynik był zastanawiający. Obserwacje najwyraźniej wpływały na zachowanie cząstek elementarnych. Gdy nie patrzymy, elektrony są falami, a gdy je widzimy, zachowują się jak cząstki. Nawet elektrony zaliczane do cząstek mają właściwości fal, gdy ich nie śledzimy. W rezultacie nieobserwowane elektrony wydają się przechodzić przez obydwa otwory, a gdy je śledzimy zawsze przez któryś z nich. Oto paradoks fizyki kwantowej. W jaki sposób nasza decyzja, by coś obserwować, może wpłynąć na zachowanie tego? Oto praktyczne wyjaśnienie. Obserwacja wymaga oddziaływania z układem, choćby oświetlenia go, by zobaczyć światło odbite. To ono wskazuje, gdzie jest piłka. Takie postępowanie praktycznie nie wpływa na zachowanie dużych obiektów. Natomiast mikroskopijne ciała, odbijając fotony, zmieniają prędkość i kierunek ruchu. W świecie kwantowym fotony są porównywalne z obserwowanymi cząstkami. Oświetlenie nimi ma duży wpływ na zachowanie obiektów, które zdołamy zaobserwować. Ale to nie rozwiązuje problemu, dlaczego światło nie tylko zmienia tor cząstek, ale sam fakt obserwacji wpływa na ich naturę. Odpowiedź brzmi: nie wiadomo. To podstawowa tajemnica mechaniki kwantowej, przyczyna trudności w jej zrozumieniu. Gdy patrzymy na obiekt, zachowuje się jak cząstka. Gdy nie patrzymy, jak fala. Na ten temat naukowcy ostro spierają się od stulecia. Nadal nie osiągnęli kompromisu. Gdy przed wiekiem poznano wynik tego eksperymentu, nawet największy uczony złapał się za głowę. Einstein powiedział, że wątpi w fizykę kwantową, bo wierzy, że kiedy nie widzi Księżyca, on wciąż jest na miejscu. Nawiązywał do wniosku z teorii kwantowej, że miejsce Księżyca jest nieokreślone, dopóki go ktoś nie zaobserwuje. Na tym nie kończą się zaskakujące wnioski doświadczenia ze szczelinami. Technika pozwoliła niedawno wprowadzić do eksperymentu ciekawe uzupełnienie. Wyniki zachwiały naszym pojmowaniem czasu. To jakby podrasowane doświadczenie Younga. Elektrony są wysyłane ku przesłonie z dwoma otworami. Jednak z obserwacją czekamy do chwili, w której cząstka minie szczelinę, ale jeszcze nie trafi w ekran. Na boisku taka piłka pewnie zmierza do celu. A skoro mam zamknięte oczy, cząstki zachowują się jak fale. Tuż przed trafieniem postanawiam jednak zobaczyć, co się dzieje. W tej chwili elektron okazał się zasadniczo cząstką. Wobec tego powinien być nią od chwili wysłania. To znaczy, że cząstka jakby cofnęła się w czasie do chwili przed przejściem przez szczelinę i trafiła do jednej z nich, a nie do obu, jak zrobiłaby fala. Czyste szaleństwo. Mamy zagadkę. Decyzja o przebiegu doświadczenia określa wcześniejszy stan elektronu. W niewyjaśniony sposób mamy na niego wpływ, który ma charakter decydowania o przeszłości. Fizycy dopiero zaczynają pojmować, jak tajemnice mikroświata mają się do podróżowania w czasie i wpływania na przeszłość naszej rzeczywistości. Jedno jest pewne. Wedle reguł rządzących mikrokosmosem, wszechświat okazuje się dziwniejszy od fantastyki.
Fizyka kwantowa sugeruje, że rzeczywistość może być wytworem naszej wyobraźni. Po odkryciu zjawisk kwantowych naukowcy mieli nadzieję szybko je opisać i wyjaśnić. Jednak próby pojęcia, co się dzieje w dziwnym świecie składników atomu, napotkały na niespodziewaną przeszkodę. Natura odmówiła odpowiedzi. Zagłębiając się w mikroświecie, zrozumieliśmy, że wszystkie wielkości, które chcemy mierzyć, obejmuje zasada nieoznaczoności. To nie wynik metody pomiaru, lecz niepewności natury. Heisenberg nazwał to zasadą nieoznaczoności. Choć brzmi dziwnie, należy do podstawowych koncepcji mikrokosmosu. Po prostu nie możemy niczego określić z całkowitą pewnością. W codziennym życiu wydaje nam się, że dużo wiemy o otaczającym nas świecie. Możemy zlokalizować białą bilę i nadać jej określony ruch. Tak rozgrywamy partię bilardu. Co by było, gdybyśmy zmniejszyli wszystko biliony razy i przenieśli się do świata, w którym bile są wielkości cząstek elementarnych? W świecie kwantów fizycy przekonali się, że nie potrafią określić położenia cząstek, bo te zachowują się jak fale. Co ciekawe, próby ograniczenia cząstki pozwalają uzyskać jej pęd, umożliwiający wyrwanie się z klatki. Nie można ustalić położenia i prędkości. Zasada nieokreśloności głosi, że natura nie pozwala uwięzić podstawowych składników. W mikroświecie obowiązują odmienne zasady oddziaływania, wynikające z mechaniki kwantowej. Partia bilardu przebiegałaby tam zupełnie inaczej. Nieokreśloność dotyczy nie tylko położenia cząstek. Obejmuje wszystkie parametry, na przykład energię cząstek. Stąd się bierze niezwykłe zjawisko tunelowania. W fizyce klasycznej za słabo rzucona piłka nie pokona muru, odbije się od niego. Natomiast elektron zawsze ma szansę znalezienia się po drugiej stronie. To efekt tunelowy. Jak to możliwe? Wyjaśnienie zjawiska, choć dziwne, sprowadza się do tego, że nieokreśloność pozwala cząstce pożyczyć na pewien czas energię potrzebną do pokonania bariery i oddać ją po drugiej stronie. Elektron w pewnym stopniu jest także po drugiej stronie muru i dlatego może się tam ujawnić. Odkąd przed wiekiem odkryto te cuda mikroświata, ludzie zachodzą w głowę, czy efekt tunelowy, obecność w wielu miejscach naraz i zdolność cofania się w czasie mogą wpłynąć na nasz świat. Niektórzy uważają, że piłka nigdy nie przeniknie przez ścianę. Piłka bejsbolowa to ogromny zbiór cząstek. Musiałyby wszystkie zgodnie przenieść się w inne miejsce, by piłka w całości się tam pojawiła. To mało prawdopodobne, ale dla pojedynczego elektronu czy protonu całkiem możliwe. Im większa cząstka lub ich zbiór, tym trudniej uzyskać zjawisko tunelowania. Coraz większa grupa fizyków opowiada się za dość przewrotnym wyjaśnieniem takich zjawisk.
Wiemy, że cząstki mogą być w dwóch miejscach naraz. Skoro ja się z nich składam, to także mogę się rozdwoić. Taka interpretacja fizyki kwantowej prowadzi do pojęcia wieloświata. Tak jak elektron w eksperymencie ze szczelinami, również ludzie mogą być jednocześnie w wielu miejscach naraz. Gdy czeka nas decyzja, nie wybieramy jednej z opcji. Realizujemy wszystkie możliwości, ale każdą w nieco innej rzeczywistości. Gdy dokonujemy wyboru, robimy w końcu wszystko. Każdą opcję realizujemy w innym, równoległym świecie. Według koncepcji multiversum, w jednym wszechświecie rzucam piłkę podkręconą, w innym rzucam szybką. W kolejnym po raz pierwszy udaje mi się puścić świńską. W jeszcze innym wszechświecie wyrzucę ją na pole zewnętrzne. W hipotezie wieloświata wyniki wyboru wywołują skutki w równoległych wszechświatach, nie tylko w naszym. Wnioski mogą się wydawać przedwczesne, ale zaskakująco wielu teoretyków wierzy, że tak działa mikroświat. Jeśli to prawda, następstwa wykraczają znacznie poza boisko bejsbolowe. Powinien gdzieś istnieć świat, w którym naziści wygrali II wojnę światową. W innym rząd amerykański przechytrzył porywaczy z 11 września, a wieże World Trade Center wciąż wznoszą się nad Manhattanem. Interpretując fizykę kwantową, obserwacja dowolnego zjawiska kwantowo-mechanicznego prowadzi do zwielokrotnienia obserwatora. Każdy z klonów uzyskuje inny wynik. Powstaje wiele kopii obserwatora. Dla każdej we wszechświecie wydarzenia toczą się nieco inaczej. Dziś powszechnie zgadzamy się z tym, że mikrokosmos jest zakręcony. Wielu ludzi liczyło, że to zwariowanie ogranicza się do mikroświata, a wielkie obiekty, w tym my, są na nie uodpornione i zawsze znają swoje miejsce. Przekonaliśmy się, że nadzieja to matka głupich. Szaleństwo nie zna granic. Fascynująca dyskusja o wprowadzeniu wieloświata do opisu fizyki kwantowej będzie się toczyła aż do rozwikłania tajemnic mikrokosmosu. Jednak część astronomów twierdzi, że nigdy nie zgłębimy tych sekretów. Według ich obliczeń większość materii nadającej kształt kosmosowi istnieje w wyższych wymiarach, których nigdy nie pojmiemy. Jeśli w mikrokosmosie jest coś dziwniejszego niż kwanty, to chyba tylko tajemnicza materia, która choć pozostaje niewidoczna, odgrywa kluczową rolę przy powstawaniu planet, układów gwiezdnych i galaktyk. Dowiedziono, że musi istnieć niewidoczna materia grawitacyjnie wpływająca na wszystko. Nazywamy ją ciemną materią. Gdyby nie ona, nie byłoby nas. To ciemna materia jest źródłem sprawczej siły, która przyciąga obiekty ku sobie i tworzy galaktyki, bez których nie powstałoby życie. Ciemna materia jest odpowiedzialna za 85% oddziaływania grawitacyjnego w kosmosie. Gdyby ciemna materia składała się z cząstek, to co sekundę miliony z nich przelatywałyby przez moje ciało. Choć wiadomo, że ciemna materia istnieje, astronomowie nie zdołali określić jej mikroskopowej struktury. Początkowo sądzili, że to zwykła materia, której z jakiegoś powodu nie widać.
Astronomowie zrobili remanent. Dowiedzieli się, ile zwykłej materii jest w kosmosie. Przez zwykłą materię rozumieją atomy, obiekty złożone z protonów, neutronów i elektronów. To na przykład my i cała Ziemia. Ujawniło się manko. Zwykłej materii jest za mało, by rachunek się zgadzał. Wnioski były zaskakujące. Dlaczego większość kosmicznej materii to nie protony, neutrony czy elektrony? Trudno uwierzyć, że atomy to tylko niewielki ułamek masy Wszechświata. Niewidzialnej dla nas substancji jest 6 razy więcej. To ciekawe, że nauka przekonała nas, że nie jesteśmy środkiem Wszechświata, a nawet, że nie jesteśmy zbudowani z takiej samej materii, co większość kosmosu. Przeważa w nim ciemna materia, maleńkie cząstki, których nie można bezpośrednio wykryć. Niektórzy teoretycy uważali, że ciemna materia składa się z neutrin, cząstek 1000 razy mniejszych od elektronów. Ich właściwości pasują do charakterystyki ciemnej materii. Wiemy, że neutrina istnieją. Mają pewną masę, powodują ciążenie, więc może chodzi o nie. Okazało się, że to nie neutrina. Przynajmniej większość ciemnej materii to nie neutrina, bo poruszają się na to zbyt szybko. W ten sposób uniemożliwiłyby powstanie na początku historii kosmosu struktur makroskalowych, ogromnych skupisk materii. Potok pędzących neutrin byłby przeszkodą dla powstania galaktyk. Ciemna materia to nie zwykłe substancje ani neutrina, lecz zupełnie inne cząstki, których jeszcze nie wykryliśmy. To pewien rodzaj osobliwych cząstek pozostałych po etapie Wielkiego Wybuchu, gdy Wszechświat był jeszcze bardzo gorący i gęsty. Powstała wówczas cała menażeria obiektów. Część uległa anihilacji lub rozpadła się na inne cząstki. Inne stały się ciemną materią. Co to za niezwykłe cząstki? Skoro pozostają nieuchwytne, astronomowie postanowili opisać ich właściwości, by było wiadomo, czego szukać. Wymyślili WIMP-y, czyli słabo oddziałujące masywne cząstki. Główny problem z WIMP-ami polega na tym, że nie wykryto ich nawet w doświadczeniach. W tej chwili trwają poszukiwania WIMP-ów w kilku podziemnych laboratoriach. Próbuje je się wytworzyć w akceleratorach, na przykład w wielkim zderzaczu hadronów pod Genewą. Szukamy wszędzie, by zweryfikować hipotezę o ciemnej materii. Jeśli naukowcy zaobserwują ciemną materię, to czy pójdą za tym ciemne światy z ciemnymi planetami, ciemnymi istotami i układem okresowym ciemnych pierwiastków? Wątpię, by ciemna materia przypominała naszą, tworzyła planety i tak dalej. Gdyby to było możliwe, ciemne planety mogłyby się znaleźć także w Układzie Słonecznym. Uważam jednak, że ciemna materia może być zbudowana z różnych cząstek, a nie tylko z jednego rodzaju. Nauka do dziś nie znalazła śladu tajemniczych mikroskopijnych składników. Coraz więcej badaczy podziela opinię, że nie należy szukać czegoś innego, ale gdzie indziej. W innym wymiarze. Bardzo poważnie traktuje się pogląd, że ciemna materia działa z innych wymiarów lub jest ulokowanymi tam zwykłymi cząstkami. Ponieważ tych wymiarów nie widzimy i nie możemy oddziaływać na nie, kryjówka dla ciemnej materii jest oczywista.
Niewykluczone, że przyciąganie galaktyk i gromad galaktyk, które przypisujemy ciemnej materii w naszym wszechświecie, jest dziełem skupisk materii w innych wymiarach. Odczuwamy ich grawitację w naszych, ale nie odnajdziemy ich, bo znajdują się gdzie indziej. Cokolwiek i gdziekolwiek to jest, fizycy są przekonani, że kiedyś znajdą rozwiązanie zagadki ciemnej materii. Chyba że obiekty są za małe, by człowiek zdołał je zbadać. Pojawia się więc pytanie, jakie zjawiska mają najmniejszą skalę w mikrokosmosie? Właśnie o to zapytał nas widz Jason z Houston. Bardzo się cieszę, że padło to pytanie. Najmniejsze ciała w kosmosie to cząstki elementarne, elektrony, neutrina i kwarki, z których składają się hadrony. Wszystkie są rodzajami drgań maleńkich obiektów zwanych strunami. Z każdym drganiem jest związana pewna energia. To są najmniejsze obiekty, z których powstaje wszystko inne. Naukowcy zaczęli badać struny i inne niewyobrażalnie małe twory. Odnaleźli kuszące tropy prowadzące do innego świata. Przechodząc do coraz mniejszych rozmiarów w mikrokosmosie, naukowcy skutecznie zajrzeli do wnętrza atomu. Co można spotkać, idąc dalej tą drogą? Nawet obiekty mniejsze od elektronów to wielkie, niezbadane obszary, kryjące więcej tajemnic niż planety, galaktyki i wszechświat jako całość. Planety i gwiazdy dają się obserwować. Ze światem małych i błyskawicznych zjawisk jest o wiele trudniej. W zasadzie potrzebujemy coraz precyzyjniejszych narzędzi, by dostrzegać szczegóły na poziomie rzeczy niewyobrażalnie małych. Gdy naukowcy badają odległości mniejsze od atomu, nie mogą już wykorzystać światła do obserwacji. Potrzebują czegoś subtelniejszego. By widzieć ostrzej, potrzeba więcej energii. Stosując urządzenia o wielkiej energii, możemy dostrzec najdrobniejsze szczegóły. Najdoskonalszymi są teraz akceleratory cząstek. Do obserwacji służą nam rozpędzone cząstki elementarne. Uderzamy nimi w inne cząstki i badamy pozostałości. Oddziaływania zachodzą przy różnym poziomie energii. Możemy badać coraz drobniejsze zjawiska, zwiększając energię wykorzystywanych cząstek. Nawet największe akceleratory świata jeszcze nie wystarczają, by zejść o wiele głębiej niż składowe atomy. Mimo to naukowcy wierzą, że tam dalej coś musi istnieć. Coś tak małego, że człowiek nie może sobie tego wyobrazić. Fizycy usiłują zrozumieć znaczenie długości Plancka. Wynosi ona 10 do minus 33 cm. Jest nawet biliard razy mniejsza od elektronu. Teraz elektron robi się naprawdę duży. Długość Plancka jest więc niewyobrażalnie mniejsza od najmniejszego obiektu, jaki zdołaliśmy zmierzyć. Mimo to fizycy korzystają z tej jednostki, zajmując się teorią strun. Według teorii strun, wszystko, co jest dla nas cząstką, to maleńkie drganie.
By zademonstrować, jak jest małe, użyję pipety. Wypuszczam kroplę wody. Jest w niej bilion bilionów atomów wodoru. Wyobraźmy sobie, że powiększam atom wodoru 10 miliardów razy. Będzie miał pół metra średnicy. Czy zobaczymy w nim struny? Jeszcze nie. Powiększam atom wodoru dalej, do rozmiarów Układu Słonecznego. Struny są wciąż za małe, by je zobaczyć. Dopiero gdyby miał wielkość widzialnej części Wszechświata, struny byłyby widoczne. Jak duże? Wielkości takiego drzewa. Niebywałe, że ludzie mogą poważnie dyskutować o czymś tak małym. Oprócz opisywania strun, naukowcy stworzyli teorie na temat ich zachowania. To jedno z największych wyzwań nauki. Przypuszczamy, że pojęcia przestrzeni i czasu tracą sens w skali długości Plancka. Nie wiemy, co wówczas przejmuje ich rolę. Trzeba zastąpić przestrzeń czymś ogólniejszym, być może istniejącym w większej liczbie wymiarów i na innych warunkach. Być może siatka o boku długości Plancka jest jak linie na boisku. Wyznacza strukturę Wszechświata, a między liniami nic nie ma. Może czas przeskakuje od jednej wartości do następnej, bez wartości pośrednich. Być może kwantowo-mechaniczne mrówki przenikają między węzłami sieci, nie znajdując się nigdy pomiędzy nimi. Dlaczego? Bo pośrodku w ogóle niczego nie ma. Cokolwiek by się działo w tej mikroskopijnej skali, większość naukowców uważa, że mówienie o gładkim przejściu czasu i przestrzeni do jeszcze niższego, drobniejszego poziomu nie ma sensu. Być może czas i przestrzeń ujawniają się wraz z rozszerzaniem obszaru Wszechświata, ale poniżej pewnych odstępów te pojęcia załamują się i tracą sens. The concepts of time and space break down. They don't make sense. Naukowcy sugerują, że wartość długości Plancka może być związana z warunkami sprzed Wielkiego Wybuchu, gdy cały kosmos był skupiony w znikomej objętości. Może pytanie, co się dzieje w kosmosie w najdrobniejszej skali, jest powiązane z problemem, jak wyglądał Wszechświat przed Wielkim Wybuchem. Czy wszystko powstało wraz z Wielkim Wybuchem? A może wcześniej było coś innego, co tylko zmieniło się w znany nam Wszechświat? Nie znamy odpowiedzi na te pytania, ale wiemy, że są związane z długością Plancka. Wydaje się, że zjawiska w skali Plancka nie mają związku z nami, olbrzymami. Jest wręcz przeciwnie. To nasze początki. Wszechświat w pierwszej chwili swej historii był mniejszy od długości Plancka. Cokolwiek dzieje się w najmniejszej skali subatomowego świata, musimy to zrozumieć, by odtworzyć losy kosmosu, rozważać, kim jesteśmy i co mogło być przed Wielkim Wybuchem. Ta ogromna wiedza tkwi w niewyobrażalnie małej przestrzeni mikrokosmosu. Wersja polska Studio Publishing na zlecenie Amercom S.A. Tekst Jakub Szpetulski-Łazarowicz. Konsultacja Zbigniew Gawryś. Czytał Andrzej Leszczyński.